Kobiety, nie powiem wam, że aż zdziwiony jestem w takiej małej miejscowości, jak to jest tutaj. Boom! Witam Państwa bardzo serdecznie w drugim odcinku z serii Tunezja z Jak to daleko. Jest to nieoczywisty moment włączenia kamery do nagrywania odcinka, ponieważ jestem od kilku dni po przekroczeniu granicy Algieria-Tunezja w małej miejscowości. Ojejku, nawet zapomniałem, co to jest za miejscowość. Chcę wyłączyć klimatyzację. Czekajcie, ale nie wiem jak to zrobić, bo gdzieś mi się tutaj pilot zapodział. On gdzieś powinien być tutaj. Ale gdzie on jest, szefie, kierowniku? Moi drodzy, a tutaj. Zdrowie bardzo mocno podupadło. Patrzcie co w ogóle, byłem nawet w aptece. Taka młoda dziewczyna pomogła mi. 200 mg ACC do wykrztuśnego, do rozrzedzania flegmy. Wyobraźcie sobie, że tutaj jest 30 saszetek takich w proszku do rozrabiania z wodą. 30 saszetek ACC kosztowało 6 zł. Kosmicznie tanie. Kupiłem jeszcze wodę fizjologiczną do nawilżania śluzówki nosa. I to kosztowało 2 zł. W sensie te wszystkie rzeczy, które tutaj kupiłem w aptece, są tak kosmicznie tanie, że aż mi ciężko w to uwierzyć, że to może być aż takie tanie. U nas pamiętam jakąś tam fiolkę z 10 tabletkami musującymi ACC. 10 tabletek zapłaciłem, pamiętam, chyba 20 parę złotych. Kosmiczne ceny. W sensie u nas kosmiczne ceny. Do tego witaminy, które mam zawsze w plecaku z Polski. No i minerały. To są witaminy i minerały dla sportowców, czyli o stężonych dawkach. No i ja przeważnie biorę z Olimpu. One są większe i też ten skład jest taki, powiedziałbym, bardzo dobry. Ogólnie już kilka dni sobie tutaj leżę, odpoczywam. Wziąłem taką kołdrę, no rzuciłem ją na ziemię, może nie powinienem, może powinienem, ale na dole z restauracji tak fajami daje, że no inaczej się po prostu nie dało. Codziennie z rana babka sprzątająca o godzinie 8:30 przychodzi i wali, ja otwieram i ona pyta, czy posprzątać, ja mówię nie i wychodzi. Ja mówię i pani już nie puka. Ja nie chcę sprzątania, mówię nie chcę. Mówię nie chcę. Ona dalej. I po prostu od 8 trzepie materace, w ogóle chodzi. No normalnie ADHD. Centralnie. 4 razy chodziła, pukała, bo tylko mój pokój chyba nie mogła, wiesz, tak jakby nie mogła obsłużyć tego pokoju na zasadzie, nie dostała się do niego. A był taki dzień, w którym ona po prostu, ja spałem, ona otworzyła drzwi, wleciała, popatrzyła i wyszła. A ja tutaj spałem sobie na łóżku, nie? Po prostu jakaś taka nabuzowana babka. Miała cel i musiała go wykonać. A dzisiaj w nocy wywieszę, nakleję kartkę, nie przeszkadza, znak wykrzyknik, żeby mi nie wlazła znowu i nie pukała z rana. No więc sytuacja taka, moi drodzy. Na razie się rozłączam, no i myślę, że jak jutro zdrowie pozwoli, to będę ruszać jutro w kierunku wschodnim do miejscowości na B. Belister? No nie pamiętam, wybaczcie. No więc słyszymy się za 14 godzin plus minus. Choroba nie choroba. Ale pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę, komentarz i podać odcinek dalej. Dziękuję. Słyszymy się za 14 godzin kolejnego dnia. Nowy dzień, nowe możliwości. Powiem wam, że czuję się lepiej. Wracam do zdrowia, odpocząłem. Kilka dni mi to zajęło. No i trochę lekarstw. Nie ma co ukrywać. Ale najwięcej pomogło to na rozrzedzanie flegmy, wydzieliny i sól fizjologiczna do nawilżania nosa. Takie combo, słuchajcie, no idealne. W sensie bardzo szybko i bardzo efektywnie pomogło. Nowy dzień, nowe wyzwania. Powiem wam tak. Idę. Merci beaucoup. Bye bye. Idę. Tutaj ta pani właśnie, to ona wstukała mi tak. Ja się już zawijam z Włości. Jadę na wschód. Zobaczymy jak mi to pójdzie. Pierwsze co robimy, salam alejkum,
Pierwsze co robimy to jest herbatka. Czynne czy nieczynne? To jest taka moja miejscówka, do której chodzę na herbatkę. Herbatka lokalna jest. Jak jest herbatka, to jest szczęście. Jak jest szczęście, to jest zdrowie. Jak jest zdrowie, to jest sukces. Jak jest sukces, o cholera, kierowniku, moglibyśmy tak do końca życia wymieniać. Zdrowie wasze i moje. Moje bardziej niż wasze, bo mi bardziej teraz potrzebne. Kurczę, powiem wam, że te ceny w Tunezji rozwalają system. 3 batoniki, 2 złote. W sensie, te ceny są takie jak ja kiedyś pamiętam, jak byłem młody. To kawał czasu temu. Jesteśmy w kraju, w którym są najlżejsze zasady. W kraju arabskim, w którym są najbardziej liberalne zasady. Zobaczcie, w piątki normalnie w kraju arabskim jest weekend. Tutaj się normalnie pracuje, tylko kończy się wcześniej ze względu na modlitwę. Kiedy jest weekend? Sobota, niedziela, jak w Europie. Kobiety, kurczę, jak w Europie, dosłownie. Powiem wam, że aż zdziwiony jestem w takiej małej miejscowości, jak to jest tutaj otwarte na zmianę i jak ta kultura przenika z tą europejską. Niesamowite, ale to jeszcze zobaczycie na odcinkach. Autobus pojechał, to może mój, ale ja to chyba stopem pojadę. Bo nawet nie wiem, gdzie są dworzec autobusowy tutaj. Tutaj centrum, Tabarki, ale zauważcie, zwróćcie uwagę na pewną zależność, a mianowicie zależność związaną z autami. Tak, w Algierii bardzo tanie paliwo, a auta bardzo drogie. Z kolei w Tunezji, witam wariat, siema. A z kolei w Tunezji, moi drodzy, paliwo już droższe, a auta na ulicach znacząco lepsze. Proszę tutaj zwrócić uwagę. Teraz wchodzimy w samo sedno. Tutaj jest supermarket. Nie będę wchodzić, bo szkoda czasu, bo się okazało, że mam 137 km do zrobienia dzisiaj, więc trochę to mnie przeraziło. O, jest Ilanos. Przeraziło mnie to troszkę, powiem wam szczerze. Wczoraj się tutaj trochę pobujałem po tym przybytku centralnym. Dzisiaj już nie ma na to czasu. Pamiętajmy jednak, że jesteśmy w kraju byłej kolonii francuskiej, czyli tak jak było w Algierii. Zatem wszystko, co nas otacza, ma tak zwane francuskie piętno. Tutaj już tajna policja, pewnie może jest. Tajniacy tak zwani, mają na ciebie wywalone. Tutaj tyle turystów jest latem, że nikt nie wnika wręcz na to, czy ty idziesz sobie, czy ty kręcisz. O, nawet pójdę wam tutaj, żebyście zobaczyli sobie ryneczek. W niedzielę rynek. Może mi się pieniądze by przydały wybrać z bankomatu. Forsy wziąłem. Nigdy nie trzymam całej forsy w portfelu, żeby się nie rzucało w oczy po prostu. Bo to wiecie jak jest, jak się wszyscy rzuca w oczy dużo forsy, no to ciężko negocjować jakąś cenę, jak się chce negocjować, no bo jak ktoś ma dużo forsy w portfelu, to po co mu obniżać? Taka wiecie, naturalna sprawa, więc polecam tak robić. W sensie mieć też po prostu rozlokowane pieniądze, bo gdyby się zgubiły, albo gdyby komuś się zachciało przytulić portfel, to zawsze w drugim miejscu będą. I zobaczcie, wypłacasz pieniądze z bankomatu, masz wypłaty darmowe z bankomatu, to prawda, ale przy wypłacie już się natknąłem drugi raz na tym, myślałem, że w tym banku nie będzie. Nie ma informacji o tym, że jest pobierana opłata od banku. Więc za każdą wypłatę w Tunezji bóle 12 zł. Tak jest, 12 zł, szanowni państwo. Pomimo, że mam darmowe wypłaty z karty, ale bank lokalny nalicza swoje opłaty. No i co zrobisz? No nic nie zrobisz. Ale najciekawsze jest to, że nikt w bankomacie o tym nie informuje. W sensie, że nie ma informacji. Zawsze wszędzie są informacje. Bizard? O, i elegancko, słuchajcie. Złapali.
Ciekawe, czy ten ziomek się zatrzymał gdzieś tam i czy mamy transport. Słuchajcie, nie gonię tamtego gościa, bo mój kierunek nie jest tutaj, siema, nie jest tutaj, tylko jest w tamtą stronę. Trochę się zagalopowałem, mówiąc wam o tych opłatach, ale prawda życiowa jest taka, że jeżeli wy nie będziecie pilnować tych opłat, to w życiu, jak nie pilnujesz swojego budżetu, to nikt go pilnować nie będzie i przy wszystkich możliwych okazjach będziesz w podróży dojony na prawo i na lewo. Uwierz mi. Takie jest życie. Takie jest prawo kierownika. Jakaś tunezyjska wylotówka. To coś mniej więcej tak to wygląda. Nie urywa, że tak powiem, sandała, ale damy radę. Niewątpliwie ta barka jest dobrym kierunkiem na wypoczynek. Turystycznie ciutkę jest. W sensie, no bo to turystyczne miejsce. Ale i bardzo lokalnie. I to jest ogromny plus. No i tanio. Bo lokalnie mieszkają, to też musi być tanio. No chyba, że was będą robić na tak zwanego podróżniczego sandała. No i będziecie płacić więcej, bo turyści. Ale to się da wyczuć i to się da ogarnąć. Więc polecam. Miejmy nadzieję, że nie pierdyknie deszcz, bo jak pierdyknie deszcz i ja zmoknę, to ja będę na powrót tak chory, jak byłem. Tutaj po lewej Morze Śródziemne widać przez most, widzicie? No. Dobra, a tu jest nasza wylotówka. Tu będziemy łapać, tu będziemy próbować swoich sił. Co oni tam kopcą, ty? Jeszcze mnie ukopcą na wylotówce. No nie, pewnie jakieś... Co oni tam palą, ty? Jakieś gówno palą. 5 minut, szanowni państwo, i mieliśmy podwózkę. Nawet nie zdążyłem wyciągnąć kamery. Podwózkę na wylotówkę, bo ja łapałem trochę tak w mieście, w centrum można powiedzieć, co jest dość charakterystyczne dla moich podróży. Zwłaszcza kiedy jestem chory, no nie mam siły, żeby wyjść dalej, to po prostu sobie łapię już wcześniej. Tutaj mamy koleżkę, chyba też stopa łapie, no nie wiem, no. A najlepszy jest tutaj billboard 2025 5G. W sensie i myślisz sobie, że w tym roku już mają 5G internet, nie? Takiego figusa, nie mają 5G. Gość mówi i tak, kupuje internet i on mówi tak: oni tam napisali 5G, żeby pieniądze ściągać z klienteli. No coś w tym jest, bo ja na przykład myślałem, że mają 5G i byłem taki ucieszony, bo odcinki byłoby łatwiej wrzucać. A tu zonk. Są rzeczy w podróży, które nigdy nie zostaną zastąpione niczym. Dawajcie mordeczki. Patrzcie. Przednio wyjściowy, wczoraj dosypywany wieczorem, jak się pakowałem. Najlepszy towar w mieście. Jeden. Nie będę wariował. Wezmę tylko 2. Bo jak mnie pociągnie z sandała, to ja do Egiptu dolecę dzisiaj. Dawać wariaty. Szybka akcja, reakcja. Tutaj z koleżką, który też łapał. Wskoczyliśmy do małego autobusiku, który jedzie. Coś nie chciało się złapać przez 10 minut, chociaż mogłem poczekać dłużej, ale pogoda niezbyt, powiedziałbym, sprzyjająca. A druga kwestia to też zdrowie, moi drodzy. Zdrowie jak na budowie. No. Z kolegami lecimy. Jedziemy dosłownie 4 minuty, a proszę zobaczyć, zaczął padać deszcz. Ale wyczucie, ale wyczucie. Słuchajcie, jadę na raty. Jadę na raty. Słuchajcie, mandarynki. Powiem wam, że
Sam nawet nie wiem, jak ja tam dojadę. Zamieszanie totalne. Chłopaki mówią, że mówią po angielsku, ale tak słabo nie mówią. Na poczekaniu kiosk. U nas już kiosków chyba nie ma. U nas te dyskonty wszystko pozabierały. Gazetki przyłożone kamykiem. Można kupić. Wszystko można kupić w sumie. My czekamy aż ten busik się wypełni. Zrezygnowałem ze stopa całkowicie, bo kurde, zdrowia szkoda. W sensie sprawa taka, że nie czuję jednak jeszcze takiej siły. Tyle ile wyszedłem na wylotówkę, no to powiem wam, że kosztowało mnie dużo to energii. Co tutaj koleżka sprzedaje? Ja tu się tak trochę kręcę. Co tu sprzedaje? Salam alejkum. A, bób sprzedaje. Za 1 dinara od pana kupujemy. O, ale nawalił, ty. Dowalił tematu, co on tam dowalił, ty. Merci beaucoup. Jakie to jest gorące. Ja zaraz tutaj test bobu zrobię, bo ja śniadanie nie jadłem. Bo jakoś mi się nie chciało. Ale zarąbista. اعملها فيديو Kiero poszedł po herbatkę albo po kawkę, znając życie. Się nie śpieszy. Do celu to my dojedziemy. Zobaczcie, jak pogoda się popsuła. Jest źle. Pieniążki podajesz osobie, która siedzi przed tobą. Mapeczka podaje. Kierowca tam sobie w trakcie liczy. Plus minus. No i ponad 100 km wyszło jakieś tam 11 zł. Więc wciąż bardzo tanio. O. Merci beaucoup. Voilà. Oj. Wychodzi. Witam Państwa w Bizard, w najstarszym mieście w Tunezji. Pada deszcz, a ja w sandałach. No lipa jest, lipa. Tutaj ostatni postój, w sensie przystanek. Ten koleżka gra w rugby w narodowej drużynie. Się skumaliśmy. Ty, muszę znaleźć jakiś nocleg, bo to będzie lipa. Powiem wam, że szczęście to mi nie dopisuje co do pogody. Więc jest tutaj my friends from Bizard. Dobrze jest, kurczę, powiem wam, że chłopaki, to jest niesamowite. Powiem wam jedno, to jest niesamowite, jak bycie twórcą pomaga w świecie. Oni mają do mnie taki szacunek z tytułu tego, że ja po prostu mam kamerę i kręcę i robię te filmy, że to jest nieporozumienie. O, jest hotel. Może tu zapitam. Przyszliśmy na kanapkę. Słuchajcie, za dwójkę kanapka kosztuje. Lablabi. A właśnie.
To jest całe salam alaikum. Ciecierzyca, sos pomidorowy. A tutaj cały szef robi, salam alaikum. Lablabi. Najtańsza opcja. Najtańsza opcja jedzonka tutaj. A tutaj szefu, zobaczcie. Starczy, mordo. Bo to się będzie wysypywać. Is spicy? It's No, good. no, no, no. It's good. It's spicy? No. Okej. Co tu się dzieje? Kurde, w ogóle już nic nie widzę, ty. Deszcz pada, ja jestem w Tunezji. Słuchajcie, jest lablabi. Ale kurde, jeszcze nawet oliwki są w tym lablabi. Lablabi z jajkiem. Ale ostre. Będzie 2 razy piekło. O kurde. Idziemy. Lablabi z bezert. Popisowe danie. W poszukiwaniu miejscówki do spania. Ale leje, słuchajcie. Nie chcielibyście być teraz tutaj. Powiem wam, że ta pora roku na wizytę w Afryce Północnej ewidentnie nie zasługuje na atencję. No dziewczyny, ależ coś tam się udało namierzyć. Jakieś tam wszystko będzie mokre. Najgorsza sytuacja, jaka może spotkać nas. Czyli wszystko mokre, łącznie z plecakiem. Najgorzej. Ziomek mi tutaj zarzucił klucz. O kurde, chory. 15. Mówi, idź sobie zobacz, jak będzie ci pasowało, no to będzie git. Mordo. Ale tutaj... Gdzie to jest 15, ty? Drzwi otworzone, światło jest. Trochę światła jest. Na wstępie fajury leżą, ty. Kurde. Ciekawe, czy to w ogóle pozmieniane. Ty, no taka... Kurde, co w kierowniku? O, łazieneczka. Na prywacie. Ty, nie jest tak źle. Myślałem, że może by... Ale zimno jest. Jest zimno. Nic lepszego się nie trafiło. To już jestem tutaj zameldowany. I patrzcie na to. Na korytarzu taki ten garnuszek gliniany, wmontowany, żeby kiety wrzucać. Bawi mnie to. Ja jestem na etapie szukania tego, do ładowania karty. To są kamyczki do modlitwy. Dobrze. Zaraz ja to sprawdzę. Nie, to nie. This is to pray? This is for Susir. Susir? What is susir? Da, Jarda. Zarda. Jarda. Żarda to jest, słuchajcie, dość kupujesz pod kolor żardę i czyścisz buty. Ale do końca też nie wiem, o co w tym chodzi, bo są różne kolory. Merci. You are famous? No. Yeah, you are famous. Not famous. Tutaj zobaczcie, różne te filmy można sobie You are kupić. doing video. Yeah. And you know, this is Polish company. Polska, pozdrawiam PC Projekt Wiedźmina. Patrzcie, kolega mi pozwolił wejść tutaj. Płyty można sobie wypożyczyć różne. Wow, so you have a lot. Książę Persji, stara gra. Wow, ale ziomek ma dużo tego. Kasety, stare kasety. Stare kasety u nas to już praktycznie nie ten. U nas to już praktycznie, moi drodzy, mało znane. Też są fragmenty Koranu. Zobaczcie, jaka kulturka. Taksówki się nie wpychają. Każdy stoi w kolejce. I każdy czeka na swój czas. Zarąbista zasada. Nie ma przynajmniej chaosu. Tak jak na przykład w Maroku czy w Egipcie. Herbatka zamówiona, telefon doładowany. Internet mamy, wszystko mamy jak trzeba.
Nocleg jest, więc moi kochani, kończymy na dzisiaj odcinek, bo jest tak zimno, że nawet kamery mi się nie chce wyciągać. Trzymajcie się, pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podać odcinek dalej. Słyszymy się w kolejnym odcinku z mroźnej Tunezji. Pozdrawiam Was serdecznie.